Siema, tu Wahacz. Citroen rozszerza ofertę modelu C3 o propozycje dla osób, które poszukują samochodu elektrycznego typowo do miasta, ponieważ dotychczas C3 na prąd oferowana była wyłącznie w wariancie Comfort Range z akumulatorami 43,8 kWh netto, a teraz w sprzedaży pojawia się także Urban Range, gdzie baterie mają pojemność 29,4 kWh. Miałem okazję zapoznać się krótko z tą odmianą, zapraszam na film o niej, a gdyby ktoś chciał bardziej kompleksowy test Citroena C3, gdzie pokazuje dokładnie sposób obsługi czy światła w nocy, na co teraz nie starczyło mi czasu, to w opisie linkuję do filmu o wersji spalinowej. Przechodząc już do Citroena EC3, bo formalnie tak nazywa się wariant elektryczny, to poza mniejszymi akumulatorami zmianie nie uległa moc silnika, wciąż wynosi 113 koni mechanicznych i zapewnia to przyzwoitą dynamikę. Katalogowy czas sprintu do setki wynoszący 11,5 sekundy szału nie robi, ale w takim punktowym przyspieszaniu, zwłaszcza przy prędkościach miejskich, auto w typowym dla elektryków stylu ma sprawne i powtarzalne reakcje, zatem jeździć można bezproblemowo, trzeba jedynie pamiętać z samochodem, o jakim przeznaczeniu mamy do czynienia. Do jazdy na drogach szybkiego ruchu zresztą omawiany Citroen Urban Range zdecydowanie nie został stworzony, ponieważ przy skromnych akumulatorach zasięg, który jest deklarowany przez producenta w cyklu mieszanym WLTP, wynosi 212 km. Ja jeździłem w miksie dróg miejsko-podmiejskich, z grubsza takich z ograniczeniami do 100 km na godzinę i komputer pokładowy sugerował zasięg w takich warunkach w okolicach 180-200 km przy średnim zużyciu energii wynoszącym 15 kWh na setkę, zatem nie jakimś przesadnie niskim, ale za krótko jeździłem, aby to dokładnie zweryfikować, więc trzeba brać tę okoliczność pod uwagę. W każdym razie na drogach ekspresowych, gdy wartości zużycia przekroczą pewnie 20 kWh, może zrobić się naprawdę kiepsko z zasięgiem. Dla porównania, wariant Comfort Range ma oferować według WLTP 326 km w cyklu mieszanym. Omawiany Urban Range ma także skromniejsze możliwości ładowania. To wykorzystujące prąd zmienny i kabel typu drugiego ma taką samą wartość jak przy większych akumulatorach, czyli 7,4 kW z możliwością zakupu mocniejszej ładowarki za 1500 zł. Z racji na to, że jazdy testowe odbywały się na dystansie tylko około 100 km, nie miałem możliwości auta naładować. Katalogowo przy słabszej ładowarce pokładowej ładowanie 20-80% trwać ma 2 godziny i 50 minut, a z mocniejszą 1 godzinę i 55 minut. Skromniejsze możliwości ładowania, o których wspominałem, uwydatniają się za to przy ładowaniu prądem stałym poprzez złącze CCS, ponieważ o ile Comfort Range oferuje całkiem niezłą moc ładowania 100 kW, tak w Urban Range dostaje się skromne 30 kW. Według katalogu ma się to przełożyć na ładowanie od 20 do 80% w czasie 36 minut. Nie brzmi to jakoś tragicznie, ale znowu wyraźnie sugeruje przeznaczenie testowanej wersji. W jej przypadku idealnym scenariuszem jest naładowanie samochodu w swoim garażu przez noc, a później korzystanie z niego kręcąc się po mieście i okolicach, bo wtedy zasięg jest w zupełności wystarczający, a dynamika pozwoli sprawnie się przemieszczać. Przy innym sposobie użytkowania Citroen EC3 Urban Range będzie wymagał zdecydowanie zbyt wielu kompromisów, aby miał sens. Wtedy pokusić się można o wariant Comfort Range, przy czym pociąga on za sobą wyraźną podwyżkę ceny, bo tak jak auto z mniejszymi akumulatorami można mieć wyjściowo za 89 500 zł, to z większymi za ponad 20 000 zł więcej, dokładnie za 109 750 zł. Biorąc pod uwagę, że zasięg wersji Comfort Range też nie czyni jej wymarzoną propozycją w trasy, to uważam, że Urban Range w przypadku Citroena EC3 ma więcej sensu, bo dostaje się w nim tańszy i typowo skrojony pod miejskie potrzeby pojazd, np. jako drugie auto w rodzinie, do codziennego poruszania się po mieście. Comfort Range stoi z kolei trochę w rozkroku. A ogólnie testowany model jest według mnie przyjemnym mieszczuchem, prezentuje się ładnie ze swoim kanciastym designem, który pasuje akurat do mniejszego nadwozia. Mamy w nim też prosty sposób obsługi, gdzie na przykład na kierownicy są przejrzyście rozmieszczone przyciski, też klimatyzacja ma swój fizyczny panel, a ekran środkowy ma przekątną 10 cali, przy czym ma on też ekran oporowy, który nie obsługuje wielodotyku i ma naprawdę kiepską jakość. Cięcia kosztów też widać chociażby w obecności tradycyjnej stacyjki z kluczykiem, co przy bezgłośnym odpalaniu silnika elektrycznego robi mocno dziwne wrażenie, ale to były dwie najbardziej zwracające negatywnie uwagę rzeczy. Może do tego grona zaliczyłbym też trochę brak elektronicznego hamulca postojowego. Poza tym widać, że mamy do czynienia z tańszym autem, ale poziom np. zastosowanych tworzyw jest rozsądny.
Wymiary nadwozia to 401 cm długości i 175 cm szerokości, a pojemność bagażnika to 310 litrów z niezbyt dużym otworem, a po złożeniu siedzeń maksymalne zdolności ładunkowe wynoszą 1200 litrów. Egzemplarz, który prezentuję, nie jest w bazowej odmianie U, a w bogatszej nazwanej Plus. Dopiero w niej liczyć można na jakikolwiek ekran środkowy, bo w podstawie jest tylko uchwyt na smartfona i ogólnie U ma w tym aucie skromne wyposażenie. Są wymagani asystenci bezpieczeństwa, czujniki parkowania z tyłu czy manualna klimatyzacja, ale na żadne bajery nie ma co liczyć. Na przydatne rzeczy jak ekran dotykowy, czujnik deszczu czy dzieloną tylną kanapę również nie. Wersja Plus za 96 750 zł, braki, które wymieniłem przed chwilą, uzupełnia, dodaje też kilka innych rzeczy i ona ma już rozsądne wyposażenie do kręcenia się po mieście. W Urban Range bogatsze półki wyposażeniowe nie występują, a C3 można też zamówić ze zwykłą benzyną 1.2 100 koni z manualem albo mającą 110 koni mechanicznych i wspartą miękkim układem hybrydowym z automatem. I o ile hybryda jest tylko 4500 zł tańsza od elektryka, to bazowy silnik benzynowy to już różnica 18 000 zł. Zatem osoby, które nie są absolutnie zdecydowane na kupno auta na prąd, powinny wziąć to pod uwagę. I to wszystko, co przygotowałem z krótkiego kontaktu z elektryczną C3 w miejskim wydaniu. Dziękuję za uwagę. Jeśli komuś ten film się podobał, to zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!